hands in the salty spray. We bought a catamaran anyway. Sailing the world is the life we crave. From shore to shore we'll ride so wide, with freedom always by our side. No tak wyglądało z boku, a tu mamy z naszej strony jak szaleje. Co się dzieje? Jerry pod paliwa się przewróciły i się paliło wylało trochę. Paliwo się wylewa? Te zarnistry. Zarnistry źle przywiązane są się. A teraz nie będę wiązał. Czy przewróciło i się dolało i zarnistro. Mogłem nalać. No dlatego tak czuć paliwem, bo fale są dzisiaj naprawdę bardzo duże. A mówili, że będzie łatwiej. Nawet nasz weather router, Christy Parker, my nie mamy, ale nasza Buddy Boat ma wykupione z nim te pasy i mówili, że będzie łatwiej. Też znowu Chris Parker się pomylił. Także ja to wolę sam patrzeć na pogodę, a nie patrzeć na weather router. Do góry i na dół. Do góry i na dół. Mamy tutaj roller coaster. Wow. Mamy dzisiaj 23 czerwca, zbliżamy się do Dominiki, mamy zarezerwowaną bojkę. Zatrzymujemy się tutaj parę dni. Wiatr jest ciągle silny, wiatr, fala z boku trochę już mniejsza, dlatego że jesteśmy bliżej wyspy, ale przeprawa tutaj nie należała do przyjemności. Już nas decydują chętni na bojkę. Hi! We have a reservation with Titus. Widzę, że tutaj dużo chętnych jest, albo mają dużo bojek. Ponieważ chcemy być razem z naszą grupą, więc płyniemy tam.
you. So how does it work? Are we paying you cash or? Yes, the association book pays. Dede. Oh, Miss Dede is gonna come by and he'll give you a receipt. So you pay him. okay, great. Okay, thank you. How long check you gonna stay here for? How long we stay? How long we stay? 3 days for, well, we're waiting for the weather to improve. Oh, so we can do a little bit of sightseeing here on the island. Yeah, Indian River. we wanna do it, yeah. Okay, so you guys, here's one of my cards. Tales in the Rainforest. I like your boat. Thank you. They're pretty cool. They have my I'm coming. Okay, thank you. Stoimy sobie tutaj na kotwicowisku, tutaj co po niektórzy leżą. No i mam takie pytanie. Wczoraj żeśmy, deszcz nam zaczyna padać, także generalnie warunki pogodowe są takie sobie. Ale wczoraj mieliśmy ciekawą sytuację, nie? Gościu podjechał, a ponieważ mamy stary telewizor, którego chcieliśmy się pozbyć, no i wymyśliliśmy, że jak gościu tutaj podjechał, pytał, czy potrzebujemy jakieś owoce, warzywa. No ja mówię, no okej, sure, ale zastosowaliśmy tak zwany handel wymienny. Zobaczymy, jak na tym wyszliśmy. Mr. Hamilton wziął telewizor, powiedział, że dzisiaj przyjedzie z owocami. No i teraz ciekawa jestem. Miał być o 8, jest już prawie dochodzi 9, no i gościa nie ma. No ale może dlatego, że pada deszcz. Tak jak widać. No i teraz zastanawiamy się, czy oddaliśmy w dobre ręce telewizor. No bo z telewizorem oczywiście musimy się pożegnać. To był stary telewizor, on był do oddania naprawdę, ale nie. Tak ciekawa jestem po prostu, czy można wierzyć ludziom. Co myślisz? Darek tutaj przygotowuje łódkę do deszczu, bo musimy wszystkie poduszki ściągnąć, bo nam zaleje. No i tak wygląda życie na łódce, tak jak widać. Trzeba być zawsze przygotowany na każdą sytuację. Deszczyku, deszczyk. Dobrze, niech pada, my potrzebujemy deszcz. I dam znać. Dam na pewno znać, czy gościu przyjedzie. Mr. Hamilton. Na Dominice płyniemy pierwszy raz na brzeg. No i tutaj mamy taką niespodziankę, mały żaglówka, która na pewno została zerwana z bojki i tutaj wylądowała. Mamy następny złom jakiś. No tak jak widać, pogodę nie mamy najładniejszą, pada co chwilę, no ale tak prawdę powiedziawszy, to jesteśmy w tak zwanym rainy season tutaj. Ja mamy następną łódkę rozwaloną. Tam znowu rozwalona łódka, nie wiem co tu się stało, ale bardzo dużo wraków. A deszczyk nam pada. Fajnie, nie? Zajebiście. Deszczowo. Wow. I coraz bardziej deszczowo. No ale trzeba nogi rozprostować, bo już jesteśmy drugi dzień na łódce już. Wczoraj żeśmy płynęli, nie ruszyliśmy się. No dzisiaj mieliśmy mieć w planie hajki, jakieś wodospady. No ale widać co mamy. Idziemy w miasto zobaczyć co się dzieje. Miasteczko nazywa się Portsmouth. No tu jest miejsce na investment opportunity, guys. Domek do małego remontu i powinno być ok. Na razie tutaj tylko pieski mieszkają. Widziałam, tam wszedł pod ten. Tu nawet no ale już wybudowane są. Dom chyba gdzieś porwało, ale schody stoją. Bardzo solidnie zrobione. Jakie ładne. Kos. Szukamy banku.
banku. Chcemy wymienić na same EC dolar, bo jak wymieniają ci amerykańskiego dolara w sklepie, to przeliczają 1 do 2, a jest 1,27. Ja myślę, że znaleźliśmy pana Hamiltona, który tutaj już sobie kupił za telewizor, kupił sobie piwko. No i się wszyscy z nas śmieją. Spotkaliśmy, pytamy jednego tutaj wyglądającego na kolegę pana Hamiltona. Pytamy, czy go zna, on mówi, o tak, znam go, daliście mu jakieś pieniądze? No i myśmy powiedzieli, że tak. No i co? To powiedział, nigdy mu nie dawajcie żadnych pieniędzy. No ale taki sprzedał telewizor i właśnie tam leży. Hello. Bardzo friendly ludzie, wszystko chcą ci sprzedać. Wszystko ma swoją cenę. Wygląda, że tutaj nie jest absolutnie nic za darmo. No ale co? No, jest co jest. Tu widzimy, o tutaj wygląda, że są jakieś stragany. Także chyba musimy kupić, bo nie ma co na pana Hamiltona już liczyć. Także chyba trzeba jakieś owoce kupić. No tutaj mamy Indian River. Byliśmy tutaj kiedyś na wycieczce, także nasze body boats pojechały tam, bo wiedzą, że nigdy wcześniej tu nie byli. Także zobaczymy, jakie oni będą mieli wrażenia. Nam się podobało. 2019. Czas się ruszać. Odwiązujemy się z bojki, płyniemy na drugie kotwicowisko, które nie jest daleko, tylko godzinę stąd. Wygląda na to, że dzisiaj będziemy mieli Snorkeling Day. Mamy 2 miejsca. Pierwsze płyniemy do tak zwanych man-made reefs, czyli raf koralowych zrobionych przez człowieka. Może być interesujące. Ma dużo dobrych opinii na No Foreign Land. Ludzie zostawiają 5 gwiazdek. Zobaczymy, czy my zostawimy 5 gwiazdek. Jesteśmy ciekawi, czy to miejsce naprawdę robi takie wrażenie, jak mówią. Zakładamy więc maski, wskakujemy do wody i sprawdzamy to na własnej skórze. To jedno z najbardziej nietypowych miejsc do snorkelingu na Dominice, w Zatoce Prince Rupert Bay. Czeka nas sztucznie utworzona rafa koralowa, miejsce stworzone przez człowieka, które z biegiem lat zamieniło się w prawdziwy podwodny świat. Na dnie zatopiono specjalnie betonowe konstrukcje zwane reef balls. Miały dać schronienie rybom i innym morskim stworzeniom oraz odciążyć naturalne rafy koralowe. Natura szybko zrobiła swoje. Dziś tu roi się od kolorowych rybek gąbek. Po raz pierwszy też zobaczyłam węża morskiego, który jak widać był bardziej przerażony ode mnie. Natknęliśmy się również na majestatyczne płaszczki i lokalne żółwie. Czas na mały eksperyment. Pierwszy raz próbuję snorkelingu ze skuterem do nurkowania. To małe urządzenie całkowicie zmienia zabawę pod wodą. No i jak widać, moje zdolności pływackie znacznie się poprawiły. W końcu znalazłam sposób, żeby dogonić ryby, choć one i tak były szybsze. W drodze na następne kotwicowisko. To był fan. Widzieliśmy węża podwodnego.
normalnie strach. No i płyniemy dalej. 10 minut stąd powinien być wrak. Zatopiony wrak łodzi w Prince Rupert Bay. Z czasem stalowa konstrukcja została przejęta przez naturę i stała się małym podwodnym domem dla ryb oraz innych stworzeń. Ale największą atrakcją tego miejsca zapewnił nam oczywiście Darek. Podczas gdy ja korzystałam ze skutera do nurkowania, on postanowił udowodnić, że prawdziwy żeglarz nie potrzebuje żadnych gadżetów. Bez skutera zanurkował aż do samego wraku, żeby zobaczyć go z bliska. Something good? What did you see there? A lot of fishes? No i oczywiście musiałam spróbować swoich sił i ja. Bez skutera do nurkowania chciałam zejść aż do wraku, ale okazało się, że to wcale nie jest takie proste. Chyba muszę jeszcze potrenować. W następnym odcinku dalej odkrywamy Dziką Dominikę. Wyspę pełną niesamowitej przyrody i ukrytych perełek. Tym razem zabieramy ze sobą lokalnego przewodnika, który pokazuje nam miejsca, do których sami pewnie byśmy nie trafili. Czekają na nas spektakularne wodospady, niezwykły champagne snorkeling i przygody, które na długo zostaną w naszej pamięci. To była jedna z najlepszych wycieczek podczas naszej karaibskiej podróży, ale przekonajcie się o tym sami. Zostańcie z nami. Do następnego odcinka. See ya. Bye. Fly, I'm the last one to die.